Dzień dobry Państwu. Rosja i Polska. Gdy te dwa pojęcia pojawiają się w naszych mediach, towarzyszą im zwykle wielkie i silne emocje strachu, czasem nienawiści, nieufności. To trudne, niszczące emocje. Dlaczego niszczące? Czy ze względu na siłę tych uczuć, które znoszą rozum, które opanowują nas, każą nam drżeć ze strachu, czy chcieć zniszczyć tego, kto nam zagraża? Ale przecież również miłość owłada nami i można powiedzieć, że odbiera nam rozum. Więc nie w sile tych uczuć polega ich niszcząca moc. Jaka jest więc tajemnica? Co odpowie na to filozof? O tym, że jesteśmy ludźmi, dowiadujemy się od innych ludzi. Jeśli odbieramy tym innym ludziom człowieczeństwo, a do takiej postawy doprowadza nas nienawiść i strach, który każe nam się izolować od tych innych ludzi, to również my sami zaczynamy wątpić w to, że jesteśmy ludźmi, bo któż nas może wtedy potwierdzić w naszym człowieczeństwie? I właśnie na tym polega niszcząca siła strachu i nienawiści. W mojej nowej powieści Podróż do Rosji albo Wygnanie nadziei z raju, wydanej przez wydawnictwo Estymator, odnajdziecie Państwo silne, ale dobre, budujące emocje. Bardzo się o to starałem. Nie ma w tej powieści polityki. Co będzie źródłem tych dobrych, pozytywnych emocji? Będzie to radość ze spotkania dwojga ludzi, z poznawania tego, co dotąd nieznane, z zamyślenia nad losem tych konkretnych ludzi, nad ich człowieczeństwem. W tej powieści nic nie jest takim, jakim się wydaje. Na okładce widzimy człowieka z głową psa w aureoli świętości. To ikona kogo? Świętego Krzysztofa z około V wieku naszej ery. Tak, tego właśnie przystojnego brodacza, dzisiaj przystojnego brodacza, patrona kierowców i podróżujących. Do XII wieku był właśnie przedstawiany w postaci psiogłowca. Po kilku stuleciach zaczęto mu zamalowywać głowę i dziś jest wzorem męskiej piękności z wzorowo przystrzyżoną bródką. W tej powieści, którą napisałem dla Państwa, spotykają się ze sobą i rozmawiają ze sobą mężczyzna i kobieta, Polak i Rosjanka, katolik i prawosławna. To spotkanie ludzi jest równocześnie spotkaniem ludzi zafascynowanych swoją wzajemną polskością i rosyjskością, swoją religijnością, ale i kobiecością i męskością. Z tej przygody, z tego spotkania, które jest wielkim wydarzeniem, budzącym w nich wielkie emocje, rodzi się ich świadomość tego, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy być katolikiem, prawosławnym, Polakiem, Rosjaninem, kobietą i mężczyzną. Co to znaczy być człowiekiem dla Włodka? To znaczy poradzić sobie z poczuciem winy za zabójstwo, które być może się nie wydarzyło. Tak, być może się nie wydarzyło, ale jednak kształtuje całe jego życie, naznaczyło je swoim śladem. Podobnie jest z nadzieżdą,
po polsku nadzieją. Ona z kolei przeżywa swoją krzywdę, musi sobie ją przepracować. Dzisiaj, wtedy, kiedy dzieje się akcja tej powieści, ta krzywda jest już tylko wspomnieniem, ale to wspomnienie sprawia, że poprzez tę krzywdę patrzy na otaczający ją świat. I w ten sposób ten ciężar, który nad nimi wisi, ciężar winy i krzywdy, kształtuje ich los, ale jest również szansą na to, aby zrozumieć również tego drugiego i siebie. Spotykają się kobieta i mężczyzna. To dzięki kobiecie mężczyzna dowiaduje się, że nim jest. To dzięki mężczyźnie kobieta dowiaduje się o swojej kobiecości. To spotkanie definiuje ich na nowo jako mężczyznę i kobietę. Dzięki temu będą mogli znów sformułować, zdefiniować to, kim są dla siebie, swoje płciowe role. Gdy spotyka się Polak i Rosjanka, to rodzi się patriotyzm. Tak, on uświadamia sobie, co to znaczy być Polakiem, a ona, co to znaczy być Rosjanką. Tak, bo w tej powieści nie ma polityki, ale jest patriotyzm, bo patriotyzm nie rodzi się z wrogości do innych narodów. Z wrogości, nienawiści do innych narodów rodzi się faszyzm. Patriotyzm rodzi się ze spotkania z innymi cywilizacjami, kulturami, z innymi narodami. Dzięki temu spotkaniowi uświadamiamy sobie, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy być Rosjaninem. Dzięki temu bogacimy się, dzięki temu dowiadujemy się o swojej wartości, o wartości swojego narodu, o wartości swojej kultury. Potrafimy ją odróżnić, dowiadujemy się o jej wyjątkowości. Jest to również spotkanie dwóch religii, spotkanie prawosławia i katolicyzmu. Te religie są tak sobie bliskie, ale przecież tak bardzo również się różnią. Nadzieja i Włodek tworzą własne autorskie opowiadania na bazie opowiadań biblijnych stworzenia człowieka, Adama, Ewy, zabójstwa Abla. Nie mają one pretensji do bycia religijną wykładnią prawdy wiary. To raczej opowieści o nich samych. Dzięki tym opowieściom na nowo odkrywają swoją religijność. Włodek wyrusza z dworca centralnego w Warszawie. Nadjeżdża z dworca w Woronerzu. Jadą koleją. Czeka ich spotkanie w Moskwie. Po tym spotkaniu chcą być już na zawsze razem. Po drodze jeszcze raz przemyślą swoje życie. Zaczną od młodości. Potem przemyślą swój stosunek do przeszłości, a więc do swoich bohaterów. Potem zajmą się dzieciństwem. Będą się zastanawiać nad tym, kim są dla siebie samych, nad swoją religijnością i nad swoimi oczekiwaniami jako kobiety i mężczyzny. Spotkają się w Moskwie. To spotkanie będzie zaskoczeniem dla Państwa, dlatego proszę nie czytać od końca. Dowiecie się o tym, kupując e-book i audiobook w wydawnictwie Estymator. Szerszy opis i darmowe fragmenty audiobooka i e-booka
w opisie pod tym filmem. Gorąco zapraszam i z góry dziękuję tym, którzy zdecydują się wkroczyć tak bliski mi świat Włodka i nadziei. Dziękuję.